Cześć! W tym filmie zobaczycie prezentację niewielkiego drona z kamerą H9 Max. Zapraszam do oglądania. Po wizycie na moim kanale proszę zostawić jakiś ślad, czy to w postaci subskrypcji, komentarza. Jeżeli film się podobał, proszę zostawić łapkę w górę, jeżeli nie, dobrze by było zostawić komentarz dlaczego. Drona H9 Max można kupić w sklepie Banggood z jedną baterią za niecałe $100. Można go kupić od razu z dodatkowymi bateriami, ale trzeba odpowiednio więcej zapłacić. Jeżeli byśmy się zdecydowali na tego drona, to lepiej dokupić od razu dodatkowe baterie, bo później trudniej jest je dokupić. Dron posiada kilka inteligentnych rozwiązań, takich jak śledzenie obiektu, lot według punktów zaznaczonych na mapie, wykonywanie zdjęć i filmów przy pomocy gestów. Posiada dwie kamery. Kamera przednia w rozdzielczości wideo 1920x1080, a kamera dolna 1080x720. Niestety kamery nie posiadają fizycznej stabilizacji obrazu, oprócz cyfrowej, która wiele nie daje. Drona z akcesoriami przechowujemy w praktycznym, twardym etui. Instrukcja obsługi jest w języku angielskim i chińskim. Jest też instrukcja aplikacji na smartfona HFunFly. Z akcesoriów otrzymujemy 4 dodatkowe śmigła wraz ze śrubami, śrubokręt oraz przewód do ładowania. Akumulator o pojemności 3000 mAh na napięcie 7,4 V. Akumulator nie ma dedykowanej ładowarki, ładujemy go ze zwykłych ładowarek, takich jak do smartfonów. Kontroler, czyli pilot zdalnego sterowania. Dzięki niemu możemy kontrolować lot drona do odległości 1000 metrów. Czy faktycznie na taką odległość można sterować, nie wiem, ponieważ jestem początkującym pilotem i moje loty odbywały się nie dalej niż 300 metrów ode mnie, w zasięgu mojego wzroku. U góry drona znajduje się przycisk włączania. Posiada dwie kamery, rozkładane ramiona. Wyglądem przypomina te drony z wyższej półki cenowej. Z tyłu znajduje się kieszeń na akumulator. Dron waży poniżej 250 gramów, ale z racji tego, że jest wyposażony w kamerę, czyli czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, należy zarejestrować się jako operator bezzałogowego statku powietrznego. Po zarejestrowaniu się jako operator należy jeszcze spełnić odpowiednie wymogi dotyczące kompetencji. Trzeba zaliczyć szkolenie online i egzamin. Po zdaniu egzaminu zostajemy pilotem bezzałogowego statku powietrznego w kategorii otwartej, podkategorii A1 i A3. Zanim zaczniemy wykonywać loty dronem, należy zgłosić lot
w aplikacji Drony Radar. Przy zgłoszeniu deklarujemy, jak długo będzie dron w powietrzu. Pamiętamy o ograniczeniu, można latać do 120 metrów w górę. Formalności dokonane, teraz możemy już zacząć latać. Włączamy drona, a następnie łączymy go ze smartfonem oraz z pilotem zdalnego sterowania. Drona nie można uruchomić, dopóki się go nie skalibruje. H9 Max to szybki i zwrotny dron. Dron nie posiada gniazda na pamięć SD. Obraz możemy tylko zapisywać na smartfonie. Odległość transmisji obrazu według producenta to około 500 metrów. Nie zrywało połączenie po przekroczeniu 300 metrów. Kamera zamocowana jest na sztywno, można nią poruszać tylko góra-dół. Nie posiada gimbala, więc obraz jest mocno niestabilny, zniekształcony, falujący. Stabilizacja jest tylko cyfrowa, ale niewiele ona daje. Jedynie zdjęcia wychodzą w miarę przyzwoicie. Jak widać, obraz z tej kamery jest fatalnej jakości. Choć widziałem u innych youtuberów, którzy testowali tego drona, że obraz był lepszy. W opisie znajdziecie linki do tych filmów. Sterowanie dronem oraz wykonywanie zdjęć i wideo za pomocą gestów jest w miarę przyzwoite. Inteligentne śledzenie i inne podobne funkcje też są do przyjęcia. Na jednej w pełni naładowanej baterii wykonamy ponad 30-minutowy lot. Po zakończeniu należy odwołać zgłoszenie, zakończyć check-in. Podsumowując, jest to niedrogi, szybki, zwinny dron dla początkującego. Zrobimy nim w miarę przyzwoite zdjęcia, ale z wideo nie będziemy mieli większego pożytku. Dron do kupienia w sklepie Banggood. Link w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.